Samolot lądujący na lotniskowcu, mali drifterzy dowiadujący się czym są prawa fizyki, albo gość hamujący na własnych plecach to świetne przykłady ruchu opóźnionego, w którym wartość prędkości maleje w każdej kolejnej chwili, najczęściej aż do zatrzymania ciała. Niektóre dyscypliny sportowe oparte są wyłącznie na takim ruchu. W tej konkurencji należy dobrać prędkość początkową w taki sposób, by krążek zatrzymał się w odpowiednim miejscu. Czasem miejsce zatrzymania jest istotne, a droga hamowania nad wyraz długa, jak w przypadku zaprezentowanego statku, którego nie zdołał zatrzymać nawet most. Im większa masa, tym trudniej ją zatrzymać, ale o bezwładności opowiem w przyszłości, w ramach filmów związanych z dynamiką. W tym filmie opowiem, czym jest ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy i czym się różni od ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego, który omawiałem w jednym z poprzednich odcinków. Wykonam teraz równolegle dwie symulacje, by łatwiej wyjaśnić różnice i cechy charakterystyczne tych dwóch różnych rodzajów ruchu. W pierwszej symulacji lądownik będzie przyspieszał, a w drugiej będzie zwalniał. Oba ruchy odbywają się po linii prostej, stąd też w nazwie tych ruchów słowo prostoliniowy. Zrobił tak, by lądownik zostawiał punkt na trasie swojego lotu, by łatwiej było nam te ruchy analizować. Dodatkowo do każdego lądownika przyczepiłem wektor prędkości z wyświetlaną aktualnie wartością prędkości lądownika. Symulację odpalam i patrzę, co się dzieje. W przypadku tych dwóch lądowników ustaliłem jednakowe przemieszczenie, a także drogę, którą mają pokonać. Można zauważyć, że punkty na pokonanej drodze tworzą tak jakby lustrzane odbicie. Gdy jeden z obrazków obrócę, to wyraźnie widać, że punkty znajdują się w takich samych miejscach toru. Aby powiedzieć coś więcej o tych ruchach, sporządzam tabelę. Na podstawie tabeli rysuję wykres drogi i prędkości od czasu dla obu pojazdów. Zaznaczam na nich punkty pomiarowe. Punkty te będę łączył prostą najlepszego dopasowania. W przypadku wykresu drogi od czasu są to funkcje kwadratowe, a w przypadku prędkości od czasu funkcje liniowe. Wykresy potwierdzają, że ruchy te są podobne do siebie, ale tak jakby odwrócone. Spójrzcie tylko na wzory funkcji dopasowania. Na podstawie wykresu prędkości od czasu mogę obliczyć przyspieszenie średnie dla obu ruchów i na tej podstawie zaznaczyć je na wykresie przyspieszenia od czasu. Na jedno by wyszło w sumie, gdybym wartości przyspieszeń odczytał ze wzorów funkcji dopasowania do wykresów drogi od czasu. Na podstawie analizy tych ruchów mogę zapisać pewne spostrzeżenia. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy i ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy są ruchami do siebie zbliżonymi. W pierwszym ruchu ciało zwiększa wartość prędkości, a w drugim ruchu wartość prędkości nieustannie maleje. Dodatnie przyspieszenie na wykresie wskazuje, że zwrot tego przyspieszenia jest identyczny jak zwrot przyjętego układu współrzędnych. A porównując ten wykres za wykresem prędkości od czasu stwierdzić można, że zwrot przyspieszenia jest identyczny jak zwrot prędkości. Gdy przyspieszenie zaznaczone jest poniżej osi czasu, to oznacza, że wektor przyspieszenia ma zwrot przeciwny do wektora prędkości, a przede wszystkim do zwrotu układów współrzędnych, względem którego przemieszcza się ciało. Jeśli ciało pokonuje taką samą drogę i oba ruchy posiadają taką samą wartość przyspieszenia, to wartość prędkości początkowej w ruchu opóźnionym ma taką samą wartość, co wartość prędkości końcowej w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym, w którym nie występuje prędkość początkowa. Co jeszcze? Z wykresów drogi od czasu wynika, że wzory w tym ruchu na drogę są w przypadku obu tych ruchów identyczne pod względem swojej budowy. W ruchu przyspieszonym zwrot wektora prędkości i wektora przyspieszenia jest jednakowy, natomiast w ruchu opóźnionym jest przeciwny, co sugerują znaki w tych wzorach. Warto przy tym przypomnieć, że pole pod wykresem prędkości od czasu informuje nas o pokonanej przez ciało drodze. W ruchu jednostajnie opóźnionym zamiast mówić o przyspieszeniu, często mówi się, że mamy do czynienia z opóźnieniem ciała.
W ruchu jednostajnie przyspieszonym i ruchu jednostajnie opóźnionym wartość przyspieszenia średniego jest równa wartości przyspieszenia chwilowego. W sytuacjach rzeczywistych bardzo rzadko spotkamy się z ruchem idealnie jednostajnie przyspieszonym bądź idealnie jednostajnie opóźnionym, ale wiele sytuacji można z dobrym przybliżeniem opisać tego typu wzorami, o czym przekonacie się za chwilę. Dodatkowo, jako ciekawostkę pokażę Wam pewną zależność między ruchem jednostajnym prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym i jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. Gdy we wszystkich wspomnianych ruchach ciało posiada identyczną prędkość średnią, to można znaleźć takie położenie, dla którego wszystkie ruchy rozpoczynają się i kończą się w tym samym momencie i przy takim samym przemieszczeniu. Na wszelki wypadek zapisałem wzory i obliczenia prędkości średniej dla każdego z ruchów, co byście mogli sobie to na spokojnie po zatrzymaniu filmu przeanalizować. Posiadając już wiedzę na temat ruchu jednostajnie opóźnionego, mogę zająć się już rzeczywistymi problemami. Sprawdzę teraz, jak zachowuje się samochód podczas hamowania na oblodzonej drodze, w którym ABS działa, oraz wtedy, gdy ten system jest wyłączony. ABS-u nie da się wyłączyć od tak sobie, bo jest to system wspomagający kierowcę w hamowaniu, uniemożliwiający zblokowanie kół, dzięki czemu kierowca ma sposobność zmiany kierunku ruchu podczas hamowania. Aby ABS wyłączyć, wypiąłem bezpiecznik odpowiadający za ten system. W doświadczeniu wykorzystam dość leciwy już pojazd, Opla Astra G ze 136-konnym silnikiem. Za kierownicą pojawi się znany wszystkim człowiek w białym kasku. Dane, które mogę zebrać w doświadczeniu, to prędkość początkowa pojazdu w chwili, gdy dochodzi do hamowania oraz czas tego hamowania. Samo doświadczenie wykonam dla kilku różnych prędkości, od 20 km na godzinę do 50 km na godzinę. NABS oznacza pomiar z wyłączonym ABS-em. Wyniki pomiarów przedstawiam w tabeli. Na podstawie uzyskanych wyników mogę obliczyć pokonaną drogę i średnie przyspieszenie pojazdu w ruchu opóźnionym. Do tego oczywiście potrzebuję wzoru na drogę i prędkość. Muszę je odpowiednio przekształcić, uznając, że prędkość końcowa wynosi 0. Należy pamiętać, że prędkość w obliczeniach należy wyrazić w metrach na sekundę. Posiadając już wyniki obliczeń, można stwierdzić, że wraz ze wzrostem prędkości, z jaką porusza się pojazd, rośnie droga hamowania. Dzieje się to niezależnie od tego, czy ABS działa, czy też nie. Dodatkowo można stwierdzić, że im dłuższa droga hamowania, czyli większa prędkość początkowa, tym bardziej efektywne to hamowanie, bo wzrasta w obu przypadkach średnie przyspieszenie, z jakim pojazd hamuje. Wzrost drogi hamowania nie odbywa się proporcjonalnie do początkowej prędkości ruchu pojazdu. O wiele lepiej tę zależność będzie można zobaczyć na wykresie drogi hamowania pojazdu od jego prędkości ruchu. Z tego wykresu wynika bardzo ważny wniosek, że jak jakiś pojazd jedzie z prędkością 50 km na godzinę i hamuje na drodze, dajmy na to 30 metrów, to jadąc 2 razy więcej, 100 km na godzinę, nie jest możliwym, by zatrzymał się na odcinku 2 razy dłuższym, czyli 60 metrów. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można zauważyć coś jeszcze. W każdym z przeprowadzonych pomiarów samochód z wyłączonym systemem ABS posiada krótszą drogę hamowania niż samochód z włączonym systemem. W mojej ocenie nie może to być przypadek, aczkolwiek nie ekstrapolowałbym tego spostrzeżenia na inne sytuacje na drodze. Wszakże na Wikipedii, bardzo popularnym i niekoniecznie wiarygodnym źródle informacji, samochód z ABS na suchej drodze jest w stanie zatrzymać się na dystansie o 36% krótszym niż samochód bez ABS. W zaprezentowanym doświadczeniu z pojazdem nie poruszał się on ruchem jednostajnie opóźnionym, ale zastosowanie wzorów w przypadku tego ruchu jest sensowne i myślę, że mieści się w granicy stosowania.
Pamiętajcie też, że w takich rzeczywistych sytuacjach, czyli w takim ruchu niekoniecznie jednostajnie opóźnionym, wartość chwilowego przyspieszenia nie jest równa wartości średniego przyspieszenia. Opóźnienia, które liczyliśmy w tym zadaniu, są opóźnieniami średnimi, a nie chwilowymi. Z ruchem jednostajnie opóźnionym z całą pewnością spotkacie się na maturze. Tutaj przedstawiam zadanie, które swego czasu pojawiło się na tym egzaminie. Rozwiązanie tego zadania znajdziecie na końcu filmu. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, że ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy to taki, w którym pojazd w każdej kolejnej chwili czasu zmniejsza swoją prędkość proporcjonalnie do czasu. Wzory, które powinniście ogarniać po tych zajęciach, właśnie zaprezentowałem. Pamiętajcie tylko, że są one poprawne w momencie, gdy pojazd porusza się zgodnie ze wzrastającymi wartościami na osi przyjętego układu współrzędnych. Więcej o równaniach ruchu opowiem w innym filmie i tam też wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Wykresy drogi, położenie i prędkości od czasu mogą wyglądać w następujący sposób. Gdy ruch trwa aż do zatrzymania, to prędkość końcowa wynosi 0. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie z projektu Fizyka. Cześć!